Dzień dobry. Dziś przyjrzymy się bliżej borsukowi europejskiemu, Meles meles. Mamy tu artykuł z poradnika Ogród Działka, więc spróbujemy wyciągnąć z niego najważniejsze informacje. I muszę przyznać, że pierwsza rzecz, która od razu rzuca się w oczy, to jego wygląd. I jest dość zaskakujący. Tak, zdecydowanie. Niby kunowaty jak łasica czy kuna, ale wiesz, ta jego sylwetka. No właśnie. Masywna, taka trochę ociężała. Sposób poruszania się bardziej jak u małego niedźwiedzia. Dokładnie, jakby jakaś forma przejściowa między tymi grupami. Artykuł podaje zresztą konkretne dane. Aha. Że długość ciała razem z ogonem to tak 80 do 100 centymetrów. Sam ogon jest krótki, jakieś 15-19 centymetrów, a waga zwykle 10-16 kilogramów. Całkiem sporo. Tak, a jeszenią samce, wiesz, potrafią dobić nawet do 20 kilogramów. To już solidny zapas tłuszczu. Niesamowite. No i ta charakterystyczna maska na głowie, czarnopiała. Nie da się go pomylić. Sierść szaro-czarna zostawia też wyraźny trop. Pięciopalcowy, tak. Długi na 7 do 10 centymetrów. A gdzie właściwie go spotkamy? Bo artykuł wspomina o Europie i Azji. Tak, praktycznie cała Europa, bez Skandynawii i niektórych wysp, jak Kreta, i Azja. Preferuje zalesione stepy, takie tereny lekko pagórkowate na stokach i tam właśnie kopie te swoje niesamowite nory. Słyszałem, że to nie są zwykłe dziury. Och, zdecydowanie nie. To są prawdziwe podziemne labirynty. Korytarze mogą mieć, wiesz, łącznie ponad 10 metrów długości. Aż tyle? I sięgać nawet 5 metrów w głąb. To są po prostu fortece. I co ciekawe, są niezwykle czyste. Czyste. Jak to? W przeciwieństwie do lisich jam nie znajdziesz tam resztek jedzenia. Główna komora, ta sypialnia, jest ładnie wyścielona trawą, mchem, liśćmi. Mają nawet specjalne latryny. Latryny. Tak, takie specjalne dołki na odchody wykopane kawałek od nory. Też charakterystyczne, szare, wydłużone, tak 6-8 centymetrów na 2 centymetry. Wow. 5 metrów pod ziemią i jeszcze osobna toaleta. To już brzmi jak zaawansowana organizacja. Ta czystość pewnie ma znaczenie. No pewnie. W tak rozbudowanych norach, gdzie mieszka często cała grupa, higiena to podstawa, żeby ograniczyć pasożyty, choroby. To ważna adaptacja. Skoro już jesteśmy przy zwyczajach, co borsuk właściwie je? Jest wszystkożerny. Zjada, małe kręgowce, owady, drżdżownice, ale też jagody, owoce, korzonki. Bardzo elastyczny. Aha, artykuł wspomina też, że bardzo dba o futro. Tak, regularnie je czyści pazurami i zębami. Higiena jest ważna, jak widać. I w norze, i na sobie. A co z życiem społecznym, bo wspomniałaś o grupach. Tak, to zwierzę społeczne, co u kunowatych nie jest takie częste. Często żyją w takich klanach rodzinnych. Obserwuje się u nich nawet wzajemną pielęgnację futra, takie iskanie. Iskanie? Jak u małp? Trochę tak. To nie tylko czyszczenie, ale też ważny sygnał przyjazny, wzmacnia więzi w grupie. I oznaczają teren wydzieliną z gruczołów przy ogonie. To taki ich dowód osobisty. Ważne też przy godach. No właśnie, gody. Jak wygląda rozmnażanie? Artykuł wspomina o lipcu i sierpniu. Głównie tak, ale to jest zmienne geograficznie. Ruja może trwać, od stycznia aż do października. I tu jest coś fascynującego. Ciąża przedłużona. Ciąża przedłużona. Co to znaczy? To znaczy, że rozwój zapłodnionego zarodka może zostać wstrzymany, jakby czekał na odpowiedni moment. Dzięki temu poród przypada na optymalny czas, niezależnie od tego, kiedy doszło do zapłodnienia. Niesamowite. Kiedy więc rodzą się młode? Zazwyczaj w marcu, kwietniu. Jest ich od 2 do 5. Rodzą się ślepe, pokryte takim rzadkim, białym włosem. I długo są z matką? Karmi je mlekiem przez jakieś 3 miesiące. Oczy otwierają dopiero po miesiącu, a samodzielne stają się pod koniec lata. Ale często zimują jeszcze z matką w tej samej norze. Aha, i artykuł dodaje, że w Polsce borsuk to gatunek łowny. Mamy zwierzaka, który wygląda trochę jak niedźwiedek, buduje niesamowite, czyściutkie podziemne miasta, prowadzi całkiem złożone życie społeczne i ma jeszcze ten sprytny mechanizm ciąży przedłużonej. Sporo tego jak na jedno zwierzę. Rzeczywiście, ten kontrast między takim, powiedzmy, trochę ociężałym wyglądem, a
tymi skomplikowanymi zachowaniami, tą dbałością o czystość, relacjami, to jest naprawdę uderzające. I to nasuwa taką myśl na koniec. Skoro wiemy, jak złożone są te ich podziemne systemy, te struktury społeczne, to jak właściwie nasza ludzka ekspansja, fragmentacja lasów, budowa dróg, jak to wszystko wpływa nie tylko na to, że mają mniej miejsca do życia, Co masz na myśli? no, czy nie zakłócamy czegoś głębiej, czy nie niszczymy integralności tych podziemnych systemów, tych delikatnych sieci społecznych, które tam funkcjonują. To chyba coś więcej niż tylko utrata siedliska. Warto się nad tym zastanowić.